Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj Schindler odcinek drugi. Schindler wraz z żoną uciekają przed wojskami radzieckimi do sektoru amerykańskiego. Tutaj dostaje status uchodźcy i stara się o odszkodowanie od Republiki Federalnej Niemiec jako Niemiec sudecki. Wiemy, że mieszkał na terenie Sudetenland, gdzie ponad 2 miliony Niemców zostało po wojnie wysiedlonych, musiało opuścić teren Czechosłowacji. No, nadaremno. Natomiast Joint, UNRWA wspomagają go, dają mu $5000 zapomogi. On tą kwotę przepuszcza, Emilia nie widziała ani grosza i w końcu Żydzi fundują mu dom w Buenos Aires, mały w dzielnicy St. Vincent, gdzie mieszkają też inni Niemcy. Schindler wraz z żoną i 2 kochankami odpływają statkiem do Buenos Aires. Nie możemy wykluczyć kontaktów Schindlera z byłymi nazistami na terenie Argentyny. Schindler rozpoczyna pierwszą hodowlę kurczaków i kurniosek, plajta, niepowodzenie. Drugi biznes, hodowla wydr i zwierząt futerkowych, również niepowodzenie. Za trzecim razem maszyny rolnicze. Jest takie zdjęcie w Instytucie Yad Vashem, gdzie Schindler siedzi na traktorze. Interesujący fakt, że w tym samym mieście Buenos Aires przebywał Józef Mengele i wspierany przez rodzinę handlował właśnie też maszynami rolniczymi. Do tej pory jeżdżą kombajny Mengele. Jest to właśnie z jego rodziny. Trwa poszukiwanie też drugiego zbrodniarza, Adolfa Eichmanna. Tylko Izrael zaczyna tą poszukiwania i znajdują go właśnie w Buenos Aires. Tajna operacja przewiezienia go do Jeruzalem. Tam rozpoczyna się proces przeciwko głównemu architektowi Holokaustu. On organizował największe transporty Żydów z Węgier do Auschwitz. I w tym samym roku zaproszony jest Oskar Schindler właśnie przez jego uratowanych Żydów do Jeruzalem. 1 maja ma być nominowany do tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jedynie sadza drzewko korabowe właśnie w ogrodach Yad Vashem. Natomiast miesiąc później Adolf Eichmann jest już skazany na karę śmierci. I tutaj dwie postacie. Dobry Niemiec, ten właśnie Oskar Schindler, który zaryzykował i do końca bronił swoich pracowników Żydów, a z drugiej strony Adolf Eichmann, który do końca przekonany był o słuszności kontynuowania dzieła Führera. Więc tutaj ten moment był bardzo istotny, żeby pokazać, że byli Niemcy w opozycji, byli dobrzy Niemcy. Schindler stara się zrobić film. Tutaj stara się przez Goldwyn Mayer Studio czy przez Walta Disneya robić scenariusz. Film ma nosić tytuł Do ostatniej godziny. Niestety nie ma za dużo autentycznych elementów. Tutaj ciągle świadkowie mówią, że jest ten film niestety zbyt hollywoodzki. W międzyczasie lot na Księżyc. Świat jest skoncentrowany na innych sprawach. Schindler w samotności umiera w Hildesheim w południowych Niemczech. I tutaj Żydzi przewożą jego ciało do Jeruzalem. Jest pochowany na cmentarzu katolickim i cisza. Żadnej książki, żadnego filmu. Po wielu latach australijski pisarz Thomas Keneally podróżuje po Kalifornii i chciał kupić nową walizkę. I tak wstąpił do takiego sklepiku małego prowadzonego przez Poldka Page'a i wskazał na walizkę na najwyższej półce. Poldek Page wyciągnął rękę i nagle zobaczył napis na tutaj to wytatuowany numer Auschwitz. I pyta, co to takiego? A Poldek Page opowiedział historię uratowania go właśnie przez Oskara Schindlera. 300 dzieci i kobiet zostało uratowanych według Poldka Page'a. I tutaj to był ten główny motyw, gdzie jakby wybielał całe winy Schindlera. Poldek Page opowiedział tą historię. Thomas Keneally rozpoczął pisanie książki. Już po roku ukazała się publikacja Arka Schindlera, pierwsza książka. Momentalnie trafiła w ręce Stevena Spielberga. On, mając potężną wyobraźnię, wiedział, jak to ważna forma. Przyjechał do Krakowa, ale tutaj jeszcze był komunizm. Na terenie fabryki Schindlera działała fabryka produkująca radiotranzystory, Telpot. Nie było pozwolenia na kręcenie filmu. Stąd Spielberg rozpoczął wywiady na całym świecie. Ciężka praca. Nie było wtedy techniki cyfrowej. Kilometry taśm filmowych
kilkudziesięciu krajach wywiady ze świadkami. To podbudowa do pierwszej wielkiej fundacji Shoah. I dopiero po upadku muru berlińskiego stało się to możliwym, aby zrobić film w Krakowie. Mój kolega z ławy szkolnej, Paweł Jaworski, grał jako statysta wielu aktorów krakowskich i ten film stworzył nowe spojrzenie na tą zapomnianą, brudną dzielnicę Zabłocie. To właśnie Zabłocie z ulicą Lipową. Wiemy to już o faktach, o rozwoju dalszym. Natomiast to jakby spaja całą tą historię Schindlera, tą część drugą. Dziękuję Wam tutaj za sugestie nowych tematów. Mamy ciągle kolejne nowe tematy, które będziemy zgłębiać w zakresie historii II wojny światowej bądź też Holokaustu. Tutaj oczekuję Waszych kolejnych sugestii. Pamiętajcie, jestem wdzięczny za powiadomienia swoich znajomych. Prawy górny róg, magiczny dzwoneczek, to jest powiadomienie o subskrypcjach i poniżej prawy dolny róg, napis subskrybuj. Dziękuję dotychczasowym subskrybentom i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Dziękuję Wam pięknie.